A tutaj macie wiszącą martwą kozę. Życie. Tutaj u nas na wsi nie ma ogólnie cmentarzy. Cmentarze są raczej tylko w dużych miastach, jak w Kampali. Raczej chowa się ludzi na ich własności, na ich lądzie, tak jakby. Czyli na przykład w ogródku, albo jak tutaj widzimy na polu bananowców. Kogoś pochowano. Jeden grób jest murowany, a tutaj drugi bliżej taki kopiec po prostu. A, bo to niedawno ktoś umarł. This is the person that died like 2 weeks ago? Not 2 weeks. Yes. And they will make the concrete thing probably later. No, this one they will not make it. It will remain natural as it is. Because there is no money. Yeah, because there is no money for buying cement, sand. Yeah. They did this because it was the owner of the family. And this one as well? Respect. Yeah, There are two. even this one. Okay, because like it's like somebody dies all the time in the village, like all the time, like 3 times a week somebody dies. Powiedziałaś przed chwilą, że tutaj ludzie często umierają, a możesz powiedzieć jaka jest średnia oczekiwana długość życia? Oczekiwana długość życia to 59 lat, natomiast wiadomo, że ludzie w miastach żyją dłużej, a tutaj na wsi umierają szybciej. I też w naszym dystrykcie jest prawie 10% potwierdzonych przypadków, to znaczy 10% populacji ma HIV, ale jest to potwierdzone, tak jakby większość ludzi tutaj w ogóle nie idzie na badanie. I jak na przykład zapytamy się tutaj ludzi stąd, czy dużo osób choruje na AIDS w wiosce, to słyszymy zawsze, że o, tu prawie wszyscy, to co druga osoba, to że to bardzo normalne, że to w ogóle nic dziwnego. Czyli często umierają na AIDS, nawet nie wiedząc o tym, prawda? Tak, bardzo często, no bo wiadomo, że HIV może nawet przez 10 lat nie dawać objawów, a później ma się jakieś zapalenie płuc, tak? Nie łączą tego tak jakby w ogóle, znaczy wiedzą, że to istnieje, uczy się ich, oni mają specjalną edukację w szkole o HIV i o konsekwencjach, o tym, że trzeba się badać, mają leczenie to rotawirusowe za darmo, ale oni też na przykład na wsi o tym nie wiedzą. Twierdzą, że to jest tylko dla bogaczy i że gdzieś tam istnieje, ale u nich nie, więc tutaj tak jakby ludzie się w ogóle nie leczą. Po drodze mijamy kawę, jeszcze niedojrzałą kawę. A tak wygląda całe drzewo. Tutaj macie z kolei banany, a z tyłu drzewo awokado. Nie wiedziałem, że awokado rośnie na tak dużych drzewach i że tyle ich jest. A to jest maniok po polsku, czyli juka w Wenezueli, a tutaj nazywa się cassava. Cassava in English. So it's basically this is a root of This this is a root. of Down this tree. here there is something like this. You uproot it and then eat this. You cook it and eat. You cook. Yeah. You can even eat it as it is. Like that? Yes. Wow. Let me try. This is bad. This is somehow bad. You can eat this. And it's called? Sweet potato. In Runyankore, echitakuri. Echitakuri when it's one. Okay. Ebitakuri when there are many. Tutaj kolejna plantacja bananów. Ogólnie ziemia w Ugandzie jest bardzo hojna. Wiele rzeczy można jeść prosto z ziemi, tak jak te słodkie ziemniaki na przykład. I dlatego nie ma tu problemu z głodem. Naprawdę trudno by to było o głód. A tutaj dom, który jest uznawany za bogaty. Raczej jeden z bogatszych domów we wsi. Nie ma prądu i tak. Ale i tak nie ma prądu. How are you? This is a young mango tree is going to plant. Oh, you're going to plant the mango tree? Wow. Going to plant it. Agandi. Agandi. Agandi is... Hello. Agandi is a general greeting. Oh. Like how we say, how are you? Agandi. How are you? Baby. Fine. Baby. Jumbo. Very well. Jumbo. Pajambo, mom. Paka jumbo. Ah, good. Zobaczcie tutaj, jakie jest ładne wejście do czegoś domu. Dzieci sobie stoją. Jakie piękne są te rośliny. I tam dom właśnie. Też chyba taki bardziej bogaty, co? Tutaj zobaczcie jeszcze po drodze jaki skromny domek. To jest domek, czyjś domek. Wszędzie mniej więcej widać, że ziemia jest zagospodarowana. Są raczej przedsiębiorczy Ugandyjczycy. Ciekawostka, przed chwilą się od naszego kolegi, który z nami idzie, dowiedziałem, że ci, którzy nie mają swojej ziemi, bo są tacy, którzy pracują dla innych, zarabiają 4000 szylingów dziennie, czyli jakieś 4,50 zł dziennie. Za ciężką pracę w polu. Ze wszystkich miejsc, jakie dane mi było do tej pory odwiedzić, ta wioska na ugandyjskiej prowincji przy granicy z Kongiem zrobiła na mnie wrażenie najbardziej oddalonej od cywilizacji.
Być może jest tak z powodu braku bieżącej wody i prądu, co wydaje nam się czymś bardzo odległym od naszego świata. Jak bardzo wioska Rugando w dystrykcie Mitoma różni się od naszej rzeczywistości, zobaczycie za chwilę. Powiesz, gdzie jesteśmy? Tak, jesteśmy na lokalnym markecie, tutaj u nas na wsi, ale zjeżdżają się też ludzie z innych wsi. Tylko że już jest trochę pusto, bo jest bardzo późno, a tu raczej rano się odbywają markety. One wayenda. Jadłaś kiedyś to jedzenie? Nie. Ciekawi mnie to, czy jest dobre. Where are you coming? How are you? How are you? I'm fine. I'm called Bernard Gumsirza, area council of this place. Okay, okay, yeah, everybody's the owner. Yes, yes, yes. Sister. Yes. Hello, you? Hello, I'm Bart. I'm Bart. Give I'm me okay, and you? I'm okay. Thank you. I'm called Banada. I'm council of this place. I'm leader of this place. Nice to meet you. Banana. Thank you. Shake me in your hand. How today? Hello. Perfect. How are you? I'm okay. I'm called Bernard Gumsirza. Niestety przybyliśmy już dosyć późno i Ania powiedziała, że z reguły gdy się tu przychodzi rano na przykład to jest mnóstwo ludzi, a teraz jest już tylko parę osób. Jakieś najebane ziomeczki nas podbiły i coś tam zagadują, że wy jak się czujecie i tak dalej. Także ich nie chcę wam pokazywać, ale zaraz może kupimy coś do jedzenia. Myślę, że to dobry pomysł, bo jedzenie wygląda tu fajnie. Tak więc tak wygląda cały targ, ale niewiele już zostało. Tutaj panie sprzedają jakieś, z tego co widać, jakieś warzywa, można pomidory kupić. Tutaj też jakieś warzywa, cebulki jakieś. Ale niewiele tego zostało, co? No Niewiele bardzo jest mało, teraz. już prawie nic nie ma. Normalnie jest tyle ludzi, że ciężko tu wejść, się dopchać w ogóle. Czyli najlepiej do rano przyjść. No trzeba rano wstawać, no. Ale musieliśmy odespać wcześniejszą imprezę, której w sumie wam nie pokazałem w Kampali, gdzie byliśmy na dyskotece. Już spaliśmy wtedy 3 godziny, także no cóż, trzeba było dzisiaj się chociaż wyspać. Sister. Aha. Okej. Bantu trapo. Muévete. Hello. Irana na ba ba. Así vamos a. Unajua? Andiamo. Muévete. Ty już mówisz w tym języku? Trochę, ale tak bardzo trochę. Are you? Fine, and you? Yes. Okay. Very well, very well. You are. Your name? My name is Ignalina. Leterana no. Mugambira kuno mutawali wanje mukuru. Jest bar, największy bar we wsi, ale śmierdzi, co? No wali, tym alkoholem takim pędzonym chyba, nie? I tu jest sklep. To co? A, so you're the boss, this is your bar, yes? What is this? At one is Chcesz coś kupić? Nie, ale chciałbym... Co ten pan pije? Cały bar pije waragi, to jest taka jakby bimber. Bimber. just 5 Ale to jest pędzone w domu, tak? Tak, They just have pędzony w domu. Kupujemy od pani Baradzi. Idziemy teraz zobaczyć restaurację, która... Ona mieści się zaraz obok, tak? To jest to samo, tak jakby to samo miejsce. Czyli to jest restauracja? Sorry. Tutaj, słuchajcie, się przygotowuje jedzenie, a tutaj wisi świnka. O, tu jest głowa świni. No my w zachodnim, bogatszym świecie jesteśmy trochę bardziej oddzieleni od tych detali, nie? Nie widzimy tego.
And this? A liver or what? Yeah, liver. That's Liver? liver. Liver, yeah. Okay. And this is a leg. Yes. A tutaj się smaży. Tu się smaży. Zawsze się dziwią, że mówię troszeczkę. Teraz tak wrócimy z tą wódeczką pod pachą. To co, zaraz walniemy po bombce, co? No pewnie. Jesteśmy w kolejnym sklepie. Yeah. Your friend. What is Eagle actually? To jest tutaj takie piwo najtańsze, jakie można kupić, takie bardzo wiejskie właśnie. A, okej. Oh, my friend. Hi. Obok jest fryzjer. O, a ja się chciałem obciąć. He wants to go to the hairdresser. I'm coming. What's your name? What? My name is Akatur. Akatura. This is millet. Millet What grains. do you eat it with? Yeah, it's a cereal crop. At first like this, then they pound it to be like this. They found it with something with some tools. Maybe wood, a hard wood, like this. Then after it becomes like this. I see. Yes. Then now it's trying to make it clear, more clear. Yes. To be like this. They will then grind it to become flour. And then they just put water, They cook put it. water, cook and it, eat get porridge or eat it as We food. have it at home, we will give them away. Okay, thanks. At first like this. Wow. Okay. You will start with this one. These are pancakes in English. Pancakes. And in Runyankore, obvanda. Obu, Ovu, va, ovuanda. Ovuanda. Good. Obvanda. Then this one is amandas. Amandas. Yeah, when they are many like this one is erindas. Ama plural. Eri Singular. singular. This one is sumbusa. 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 Yeah, this is the same as this. Amandas. Amandas, see. Amandas. This is the same as this. Yes. Sambusa. They are competition. The man does. Sometimes we put cowpeas. Do you know cowpeas? Or we can put rice inside. So that here there is rice inside. Yeah, inside. A tutaj macie wiszącą, martwą kozę. Życie. Robimy małe zakupy, tak żeby nie było, że tylko filmujemy i że nic nie kupujemy. Niech sobie też ludzie coś zarobią w tej totalnej biedzie. I chcemy kupić za 10 zł, wychodzi jakoś bardzo dużo w ogóle, bo jest tu bardzo tanio. No ale dobra, nagrywamy, filmujemy, to kupmy coś też, nie? Postanowiliśmy wydać tylko tyle, nie dlatego, że jesteśmy skąpi. Ania uprzedziła nas, że jedzenie na targu jest tak tanie, że jeśli nie chcemy go później wyrzucać, lepiej nie wydawać więcej niż równowartość 10 zł. Wkrótce okazało się, że jedzenie znalazło swoich adresatów. Do you know where they make variety here? Really, I don't know where they make, but they just bring it in the jerrycans, but somewhere and deep in the village they make it. And actually it's not like legal, but nobody cares because this is the law that doesn't work, right? Do you want some? Mkore hobjo mechako enda mkore. Ania częstuje dzieciaki, a ja patrzę jeszcze z wami na tę wódę. Woda. Ile ona ma procent? Hello! That he needs the food. Hello! You can even look at yourself if you want. Mnaweza kuelewa wao kupira. So beautiful! So nice! You want? The machete. Wow! Matoke. Więc wracając do tematu waradzi, waradzi jest robione z... Z trawy cukrowej najczęściej. Niektórzy robią też z bananów, ale to jest to droższe i lepsze waradzi. Okej, czyli tacy powiedzmy pijaczkowie spod sklepu piją raczej z trawy. Tak, z trawy cukrowej. Bimber się taki pędzi w domach, ogólnie w wielkich kotłach od benzyny, po benzynie, w tankach.
i potem się sprzedaje na wsi. I to jest bezpieczne dla tych ludzi, co Nie, piją? właśnie to jest bardzo duży problem. Ogólnie Uganda jest uważana za alkoholową stolicę Afryki. Ludzie po prostu ślepną od tego, umierają, ale też daje się to dzieciom. Tutaj u nas na wsi nie, ale na niektórych wsiach bardziej na północy i koło Kampali po prostu barali daje się malutkim dzieciom. No tutaj widzimy, niektóre dzieci mają bardzo napuchnięte brzuszki od robaku. Z powodu braku higieny głównie. Can you please tell me if education is obligatory here in Uganda? Yeah, it is obligatory, and to the government, everybody should go to school. However, some fail to go there because of their own wish. Parents are not educated, so they don't allow their children to go. They don't understand the necessity. They don't understand why they should go to school. However, for the government, it is a must, and they should go. But it is a must, but you have to pay for it. It's not for free. Yeah, for universal primary schools, the education is like free, but not as such, because you have to pay for food, and the government pays for you some amount as a fee or as school fees. But for the case of building fund, the parent contributes, just contribution. I see. Only in private schools, people pay much money because they are owned by individuals. They need to have everything built by them, so they pay much. But for the case of government schools, they pay less. Some of the kids that we met here in the village don't go to school and will never go to school? Or they have some basic education? Yes, there are different kinds of sections we met here in the village. Some go to schools, private schools like St. Mary's. Some go to government schools where they can manage to pay less money, that they can manage, and completely some of them don't go to school. The parents only want that they go to work in the field and they don't understand the need of writing or reading. Yes, so there are different kinds of pupils in the village. I suppose that it's changing and it's getting better every decade, that the education level is going up. Yes, indeed, you're right, because some time back it was worse. Illiterate people were so many, but now the government put some force, and we had to take our children to schools, because sometimes even it goes deep in villages to get those people, those parents who don't take their children to school. And also children have rights here in Uganda, that if you need to study, for example, you reach in secondary school, a parent refuses to pay for you, you can go and report. So it is improving somehow. It's not like in the old days, it's just improving a little bit. That's great. Hello. Agandi. 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 And you say new. Go Murio. Hey. He's also going to the market. That is going to move slowly until. Thank you, bye bye. Tak jak pewnie zauważyłeś, wiele dzieci nie nosi butów, znaczy większość dzieci nie nosi butów. Tak naprawdę buty wyciągane są na takie specjalne okazje jak Boże Narodzenie, ale tu u bogatszych rodzin w wiosce. No i też dużo dorosłych nie nosi butów. To zależy już też od majątku, wiadomo. Ale też na przykład starsi ludzie nie lubią nosić butów. Tutaj prawie nie. No właśnie, zauważyłaś przed chwilą, że ta pani, z którą teraz rozmawialiśmy, nie miała butów. Może to widać, nie wiem, czy to się nagrało, ale miejmy nadzieję, że tak. Tak, no ogólnie większość starszych ludzi nie nosi butów, bo nie widzi takiej potrzeby. Za ich czasów nie było butów, więc dlaczego teraz mieliby nosić? W sumie ciekawe. Pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, że gdy jest się bliźniakiem tutaj, no to nie ma się nazwiska, no to właśnie nasz kolega ma taką samą sytuację, też jest bliźniakiem. So I'm a twin called Kato Amos. I have my twin brother called Kakuru Thomas. We are born two at once on the same day. So my twin brother is called Kakuru because he was the first one to come out. However much we were born at the same time, but he was the first one to come out. So he's called Kakuru. What if there were 3 kids? If there are 3 kids, they changed their names. There is one called Kabandize, another one Kashanjirwe, another one Kahakira. A local language in Runyankore, they mean different things. Kashanjirwe means that someone found him there. So they call them like that to show the first one, the second one, and the third one. Does it come from the fact that
parents who have twin kids or 3 kids should be proud, and that's why the names are like that, so that everybody knows. It's not as being proud. Twins, some time back, not only in Uganda, it was like a curse. They were not respected. After producing a twin, you could throw him or kill him, throw them in the wreck or in a bush. Wow. But these days, in modern situation, maybe the religion changed everything. They came to know that in God we are equal. So they respect twins these days. And when they are produced, they are handled like any other child. However, they do some rituals. For example? Very many people, when you produce a twin, they don't get him or her without taking some herbs. There are some herbs they prepare to remove such kind of things they believed in when they were throwing them away. So even these days, there are some people who believe in that. I see. But for me specifically, I don't believe in it. Yes, yes, because you're an educated person and you believe in God, right? Yes, yes. To jest rzeczka, z której dzieci biorą wodę, którą używają do mycia siebie i mycia ubrań. Codziennie po szkole o 17:00 dzieci przybiegają i biorą wodę dla siebie. I tak jakby to jest woda do mycia rąk, woda do mycia swoich naczyń po obiedzie, woda do mycia ubrań i do mycia siebie. I zależnie od tego, ile potrzebują, muszą czasami przyjść 2 razy, na przykład, żeby wyprać swoje ubrania. Panie pomyślały, że my chcemy przejść. Ja! Okej, está bien. ¿Qué pasó? Que los niños se fueron para otro río, pero podemos ir y mirarlos de otro río también. Okay. Let's go. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Teraz jesteśmy w drugiej szkole. Jest to największa szkoła w wiosce i jest szkołą publiczną. Została ufundowana przez USAID, czyli pomoc ze Stanów Zjednoczonych. Tu jest nazwa tej szkoły, a tam jest dzwonek, taki jak był wcześniej. Podzwonimy? Teraz możemy. Żeby dzieci nie przyszły na lekcję. Byłaś tutaj kiedyś na mszy? Tak, byłam 2 razy. I co grają na tych bębnach? Grają, śpiewają, dzieci tańczą, wszyscy się tak bujają. Czyli msza też wygląda inaczej niż u Tak, nas. jest radośnie, wszyscy się cieszą. Jesteśmy z powrotem w tej szkole, w której byliśmy na początku, czyli w prywatnej szkole dla dzieci, które dojeżdżają tutaj, bo jest tutaj internat i zaraz zobaczymy internat dla dzieci. Do you know my friends? No. This is Bartek and this is Ignalin. Bartek and Ignalin. O, Ignalin. To są zeszyty do nauki i tutaj każde dziecko ma takie łóżko z materacem i taką skrzyneczkę zamykaną na nawet 2 kłódki na swoje własne rzeczy. I to są dzieci, które dojeżdżają tutaj z daleka, tak? Tak, to są dzieci, które dojeżdżają tam z innych wsi albo miast. She's telling me about the... I was telling about the dormitory. Do you want to tell yourself? Yeah. Do you want? You like talking, right? I know you like. She's telling me about that you come here to study in the school and you come from different villages, right? From different regions of the country. Come from Yes? Mbarara, right? Yes. So who is from the farthest part of Uganda? No, Is from far from here. from far. From here. Are you? Yes. And which district is that? Barara district.
70 children out of 383 children come from Mbarara. And how many children live in one room? We have 2 rooms, like Yeah. 30, they are like 30 decars of beds, which means they are like 60? yeah. Okej, więc jak widać w jednym pokoju mieszka 60 dzieci w dosyć słabych warunkach, mają tu bardzo dużo pluskiew i są zamykane na noc na klucz i tak jak widać są kraty w oknach, więc nawet nie mają możliwości wyjścia stąd, gdyby coś się działo, jakiś pożar. Więc warunki są ogólnie dosyć słabe. I jest tak, że o którejś porze godzinie jest pewnie pora nocna i wtedy się idzie spać, tak? Tak. What time do you lock the children? What time, yeah, they go to sleep? They go to sleep at 9 after prep. They have classes from 7, evening classes from 7 to 9 p.m. Then they come back here for sleeping. So if you want to say something for the Polish people, you can say. Yeah, we will come to you. Welcome. My name is Kamshava Mary Bartek. Nice to meet you. Where are you from? from Toma village. Thank you, our dear visitors, for coming in our dormitory. We are very happy. Thank you. What is that? That's avocado? Yeah. Ah, good. You brought it from home? From holiday? Muevare mondonga. Yeah, them. I have a question. Yes. Will you stay here also? No, because tomorrow in the morning we go to Mbarara. Yes. And yeah. We are still missing you. The thing is that we go to Mbarara tomorrow and then we go to Rwanda. And then later we go to we're gonna travel in Uganda basically. When will you again come back to see us? Yes, for coming here also us and we see you. Okay. Selfie. Do you know? Ale- Selfie? Ale wiesz co, mam jeszcze do ciebie pytanie, bo tu są chłopcy i dziewczynki. Są Nie, razem. nie są razem. A, nie są tylko razem. przez chwilę siedzą Tak, razem. tak. Tu są dziewczynki, a tu są chłopcy. A, okej. Teraz jesteśmy w jadalni. Tak, teraz jesteśmy w jadalni i dzieci jedzą kolację. I na kolację jedzą posho, czyli tą papkę kukurydzianą i fasolę. This is posho. Yes. Enjoy. Gdy Ania mówiła o tym internacie, to tego nie powiedziała, ale powiedziała Ignalinie mi, żebyśmy niczego nie dotykali, prawda? Tak. Ponieważ jest tam bardzo dużo pluskiew i warunki sanitarne ogólnie są bardzo słabe. No niestety, ale to jest ciekawe, bo w sumie to jest prywatna szkoła, ale no ciężko jest pewnie zwalczyć te różnego rodzaju choroby i ciężko. insekty. Ja na przykład z nimi rozmawiałam o tym, że możemy użyć różnych detergentów, żeby po prostu dzieci nie mieszkały w takich warunkach. Na to oni, że woda wystarczy, tak jakby, że oni to umyją ciepłą wodą i tyle. No tak. Czy to jest tak, że dzieci, które tutaj do tej szkoły przychodzą, nie mają wyboru, bo u nich nie ma szkoły? Z niektórymi dziećmi tak jest, a niektórych dzieci po prostu rodzice chcą się pozbyć, bo mieszkają w internacie, tak brzydko mówiąc, i przychodzą je odwiedzać raz na 3 miesiące, jak trzeba po prostu się z nimi zobaczyć. No i też jest tak, że niektórzy przerywają naukę, zaczynają i dlatego są... Tak, są bardzo zróżnicowani wiekowo. Tam na przykład w jednej klasie są dzieci w wieku od 11 do 16 lat, bo właśnie przerywają naukę, jak na przykład rodzice potrzebują pomocy, to zostają rok w domu. To wszystko na dzisiaj z wioski. Do zobaczenia, jedziemy do Rwandy. A pani tutaj niesie coś ciekawego na głowie. I maczeta. Mi to w ogóle z tymi maczetami to jest tak, że wyobraźnia mi podpowiada, bo się dużo naoglądałem filmów i naczytałem na temat ludobójstwa w Rwandzie, więc jak widzę czarnego człowieka z maczetą, to od razu jakoś tak mi się to kojarzy i trochę mnie to przeraża. Ale to tylko wyobraźnia.